Tajwan, Tajwan, Tajwan. No coś mi to mówi, kojarzę, ale nie wiem, co kojarzę. Tak to często bywa z charakterystyką tego miejsca w Polsce. Wiemy, że jest. Dalej bywa ciężko, ponieważ Tajwan na ogół nie jest widoczny. Pora odsłonić karty i zaprezentować, co skrywa tajemnicza, piękna wyspa. Powtórzę więc portugalski okrzyk, od którego wszystko się zaczęło. Ilha Formosa. Zapraszam. Ten świat jest nasz. Odcinek 1. Tajwan. Miejsce, które nie istnieje. Wiemy już, gdzie jesteśmy. Na Tajwanie. Jednak zanim szczegółowo poznamy to miejsce, odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie nie jesteśmy, a konkretniej czym Tajwan nie jest. Wbrew pozorom to nie takie głupie pytanie i naprawdę warto, żeby już na samym początku pewne błędne skojarzenia odstawić na bok. Pierwsze skojarzenie. Tajwan to Chiny albo Tajwan to w Chinach. I to jest generalnie dobre skojarzenie, jednak w tym przypadku sytuacja jest tak zagmatwana i skomplikowana, że ciężko tak od ręki wyjaśnić, w czym tkwi może nie błąd, ale pewien haczyk. Także tak jak mówię, to bardzo skomplikowane, do tego jeszcze wrócimy. Kolejne skojarzenie. Tajwan, czyli biedna wyspa gdzieś tam w południowo-wschodniej Azji. Indonezję, Filipiny, Tajwany i takie tam różne inne. Nie. Tajwan jest 2 razy bogatszy od Polski, także nasze wywyższanie się na takiej zasadzie, że machamy ręką i mówimy jakieś tam Tajwany, jest zdecydowanie nie na miejscu. Biedy tutaj nie ma. I ostatnia kwestia to już nawet nie błędne skojarzenie, tylko byk aż wstyd. Łączenie Tajwanu z Tajlandią. Tutaj zapewne dużo zrobiło podobieństwo nazwy, także krótko. Tajwan nie ma nic wspólnego z Tajlandią. Swoją drogą, w drugą stronę też bywa zabawnie. Mieszkańcy Tajwanu bardzo często kompletnie nic nie wiedzą o Polsce i Polakach. Naszym rodakom, którzy pochwalili się na Tajwanie skąd pochodzą, zdarzało się usłyszeć odpowiedzi w stylu: komunistyczny kraj i mogłeś tak po prostu wyjechać? Czy jakiś twój ochroniarz nas tutaj obserwuje? Głód tam macie w tej Polsce, prawda? Wychodzi na to, że mało o sobie wiemy, także naprawdę wypada nadrobić te braki. Ta nowoczesna wyspa zaczęła nabierać swojego współczesnego charakteru zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Jednak żeby dobrze zrozumieć jej wyjątkowe położenie, czy wręcz dziejową rolę, warto cofnąć się w czasie o prawie 400 lat. W połowie XVII wieku chiński dowódca znany w Europie jako Koxinga próbował powstrzymać zdobycie Chin przez Mandżurów. Mimo licznych sukcesów ostatecznie poniósł porażkę i ewakuował się właśnie na wyspę Tajwan. Chciał zmobilizować tu siły wojskowe wierne dynastii Ming, wrócić na kontynent i odbić Chiny z rąk Mandżurów. Nigdy mu się to nie udało. Ta pozornie mało istotna historia okaże się bardzo pouczającą w dalszej części odcinka. Tymczasem w ekspresowym tempie poznajmy te ostatnie kilkaset lat, żeby zrozumieć, na jakim gruncie powstał ten nowoczesny Tajwan. Rdzenną ludność wyspy stanowią aborygeni. Tajwan zaistniał w świadomości Europejczyków dopiero w XVI wieku. Najpierw przybyli tu Portugalczycy, którzy nadali wyspie nazwę Ilha Formosa, czyli po portugalsku piękna wyspa. W XVII wieku pojawili się tu Holendrzy i to właśnie oni założyli tu kolonię. Pewne zakusy mieli też Hiszpanie, jednak nie poradzili sobie z Holendrami. Europejczycy rządzili tu do 1661 roku. Później, przez ponad 200 następnych lat, Tajwan był związany z cesarską historią Chin. Ten okres to osobny, bardzo obszerny, typowo historyczny temat.
Zmieniało się podejście kontynentu do wyspy, wyspy do kontynentu, Chińczyków do aborygenów, aborygenów do Chińczyków, do tego najróżniejsze wewnętrzne konflikty, kolejne zakusy Europejczyków, głównie Francuzów i Brytyjczyków i jeszcze mieszająca się w to wszystko Japonia. Jak widać, wyspa z dużym potencjałem handlowym od zawsze przyciągała uwagę. Najważniejsze dla zrozumienia współczesnego Tajwanu jest odnotowanie faktu, że na przestrzeni XVIII i XIX wieku stopniowo osiedlała się tutaj ludność chińska. Mowa o Chińczykach Han, czyli najliczniejszej grupie etnicznej w Chinach kontynentalnych. Pod koniec XIX wieku Tajwan liczył około 2,5 miliona mieszkańców, z czego ponad 90% stanowili właśnie Chińczycy. W 1895 roku, po wojnie japońsko-chińskiej, wyspa Tajwan trafiła w ręce Japonii i była kolonią tego państwa przez równe pół wieku. Ten okres jest o tyle ciekawy, że z jednej strony Japończycy politycznie trzymali to wszystko krótko, to znaczy w oczach mieszkańców wyspy byli po prostu okupantem, jednak z drugiej nie da się zaprzeczyć, że pozytywnie wpłynęli na rozwój Tajwanu. Zadbali przede wszystkim o infrastrukturę, oświatę i ochronę zdrowia. Wyspę pokryła sieć dróg i linii kolejowych, dzieci w większości uczęszczały do szkół, wyraźnie poprawił się również poziom medyczny, co przejawiało się m.in. poprawą średniej długości życia czy wyeliminowaniem chorób zakaźnych. Tajwan był pierwszą kolonią Japończyków, więc starali się zorganizować ją możliwie najlepiej. Poza tym wyspa służyła jako zaplecze rolnicze dla Japonii, więc jej sprawne funkcjonowanie było po prostu w ich interesie. I teraz najważniejsza informacja, która może nam się wydawać odrobinę zaskakująca. Japończycy są na Tajwanie lubiani, co niekoniecznie ma miejsce w pozostałych częściach Azji. Warto podkreślić, że te 50 lat japońskich wpływów można zauważyć na Tajwanie do dziś. Zresztą nie bez powodu Tajwan bywa określany jako mieszanka chińsko-japońska, co samo w sobie jest wyjątkowe z uwagi na historyczne konflikty Chińczyków z Japończykami. Tymczasem na Tajwanie z uznaniem patrzy się na Japonię jako na nowoczesnego sąsiada i chętnie sięga się po japońską kulturę i japońskie wzorce. Jednak dla pięknej wyspy to nie relacje z Japonią są teraz najważniejsze. Otóż najnowsza historia i aktualna sytuacja to przede wszystkim brak zgody w kwestiach chińsko-chińskich. Od dziesięcioleci jest pewien problem. Jaki jest status Tajwanu, czyli co to właściwie jest ten cały Tajwan? I możemy przeczytać albo usłyszeć, że to nie jest państwo, to jest państwo o nazwie Republika Chińska, to nie jest państwo, ale ma atrybuty państwa, to jest państwo, ale nieuznawane, to prowincja Chin albo to zbuntowana prowincja Chin. Oczywiście te określenia różnią się w zależności od tego, z której strony sporu padają. Dlatego najlepiej będzie, jeżeli ja nie będę używał żadnego z tych określeń. Ja opowiadam o Tajwanie, no bo Tajwan to po prostu wyspa. I omówię całe to zamieszanie nie dlatego, żeby się w to mieszać, tylko żeby po pierwsze to miejsce było w końcu w Polsce rozumiane i po drugie, żeby zbudować pewną podstawę do omówienia innych tajwańskich tematów. Ciężko będzie zrozumieć jakikolwiek wątek związany z Tajwanem, nie znając choćby podstawowych informacji o całym tym zamieszaniu związanym z jego statusem. Tajwan jest nowoczesny i bogaty. Posiada firmy o zasięgu globalnym i liczy prawie 25 milionów mieszkańców. Wydaje się, że ciężko takie miejsce przeoczyć. Tylko że na przykład w najróżniejszych globalnych rankingach, czy to społecznych, czy to gospodarczych, ta wyspa czasami jest uwzględniana, a czasami nie. Albo dużo bardziej przyziemna kwestia. Sportowcy z Tajwanu występują na międzynarodowych zawodach pod szyldem Chińskie Tajpej. Skąd to całe zamieszanie? Dlaczego problem z odnalezieniem jasnej dla całego świata pozycji ma tak imponujące miejsce?
I teraz najistotniejszy wątek, czyli geneza kształtowania się współczesnego Tajwanu. W pierwszej połowie XX wieku państwo chińskie funkcjonowało jako Republika Chińska. W 1927 roku w Chinach rozpoczęła się wojna domowa. Dwie strony konfliktu. Komuniści z Komunistycznej Partii Chin i nacjonaliści z Kuomintangu, czyli Chińskiej Partii Narodowej. Ostatecznie strona komunistyczna zwyciężyła w 1949 roku. Mao Tse-tung, czyli przywódca partii komunistycznej, ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej ze stolicą w Pekinie, a Chiang Kai-shek, czyli przywódca Kuomintangu, wraz z prawie 2 milionami zwolenników, uciekł na wyspę Tajwan i ogłosił, że rząd Republiki Chińskiej tymczasowo przenosi się na Tajwan, a stolica zostaje tymczasowo przeniesiona do Tajpej. Czyli kilka lat po II wojnie światowej doszło do sytuacji, w której rząd w Pekinie kontrolował kontynent, a rząd w Tajpej wyspę Tajwan i oba te rządy twierdziły, że reprezentują całe Chiny. W oczach obu stron cała ta sytuacja miała być tylko chwilowa. Komuniści uważali, że ich całkowite zwycięstwo jest tylko kwestią czasu. Tymczasem nacjonaliści wierzyli, że prędzej czy później wrócą na kontynent. Dla obu zwaśnionych stron przyszłość okazała się dużo bardziej skomplikowana. Sytuacja w cieśninie tajwańskiej przez lata była niezwykle napięta. Nastąpiła całkowita separacja. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich stanął po stronie Chin ludowych, a Stany Zjednoczone po stronie Chin narodowych. I o ile ten pierwszy sojusz szybko zaczął przeżywać zawirowania, o tyle ten drugi okazał się niezwykle trwały z uwagi na kluczową rolę wyspy dla obecności USA w tej części świata. Cały czas występowało ryzyko konfliktu zbrojnego, jednak poza drobnymi incydentami właściwie do niczego nie doszło. Czas mijał, Chiny kontynentalne żyły swoim życiem, a Tajwan swoim. Stan wyjątkowy na Tajwanie trwał aż do 1987 roku, czyli przez prawie 40 lat. O tym okresie przypomina m.in. Hala Pamięci Chiang Kai-sheka, która jest jedną z głównych atrakcji turystycznych na wyspie. Generalissimus Chiang Kai-shek rządził na Tajwanie aż do swojej śmierci, czyli do 1975 roku. Drogę do demokratyzacji otworzył dopiero pod koniec lat 80. jego syn. Przybycie Chiang Kai-sheka i jego armii było wstrząsem dla dotychczasowego życia Tajwanu. Nagle pojawiło się tutaj około 2 miliony nowych mieszkańców, którzy podporządkowali sobie wyspę politycznie. W naturalny sposób prowadziło to do napięć pomiędzy nowymi mieszkańcami i tymi, którzy żyli tu od pokoleń. Nie trudno zgadnąć, że wszystko funkcjonowało pod dyktando nowej, autorytarnej władzy wojskowej. Wraz z Chiang Kai-shekiem i jego zwolennikami na Tajwanie pojawiły się najważniejsze dzieła chińskiej kultury, które zostały po prostu zabrane z kontynentu podczas ewakuacji. Mowa o 700 000 eksponatów. Co ciekawe, tylko ułamek tej kolekcji jest dostępny w danym momencie dla zwiedzających, ponieważ jest tego tak dużo, że wystawa zmienia się co kilka miesięcy. O dziejowej wartości tych setek tysięcy dzieł sztuki najlepiej świadczy ich umiejscowienie. Narodowe Muzeum Pałacowe zostało wybudowane u podnóża góry, w której wykuto prawie 200-metrowy tunel. To właśnie w nim przechowywana jest kolekcja. Wszystko po to, by chronić eksponaty przed ewentualnym nalotem. Mało kto dzisiaj pamięta, że na początku całego tego zamieszania, czyli w latach 50. i 60., świat zachodu uznawał, że to rzeczywiście ten rząd na Tajwanie ma legitymację do rządzenia całymi Chinami. Do początku lat 70. to delegacja z Tajpej
reprezentowała Chiny w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aż tu nagle na jednym ze zgromadzeń zapadła decyzja o usunięciu delegacji z Tajpej i przekazaniu tego miejsca Pekinowi. A to z kolei spowodowało, że niemal wszystkie państwa zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem z Tajpej, ponieważ Pekin stwierdził, że kto chce mieć stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, ten nie może mieć stosunków dyplomatycznych z Republiką Chińską. Dlaczego świat zmienił zdanie w tej kwestii? Otóż jakby na to nie patrzeć, lata mijały, a politycy z Tajwanu nie sprawowali kontroli nad kontynentem. Więc jak mogli ten kontynent reprezentować? Zresztą Chińska Republika Ludowa liczyła wtedy prawie 1 miliard obywateli. Nie można było udawać, że tam nic nie ma. Poza tym, a może przede wszystkim prawie miliardowe państwo to zarówno rynek zbytu, jak i potencjał inwestycyjny. Kusząca sprawa, jednak należy pamiętać, że współczesny świat działa tak, że najpierw jest polityka, a dopiero później gospodarka. Innymi słowy, żeby pomiędzy firmami z różnych państw zaistniała współpraca gospodarcza, najpierw trzeba ustalić reguły gry na poziomie politycznym. Mowa o zasadach otwarcia rynku, najróżniejszych umowach czy cłach. Więc żeby ustalić reguły gry z miejscem, w którym mieszkał prawie 1 miliard ludzi, trzeba było rozmawiać z tym, kto rzeczywiście rządził tym obszarem. Z roku na rok coraz więcej państw nawiązywało oficjalne stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, a swój kontakt z Republiką Chińską ograniczało jedynie do kwestii gospodarczych. Ambasady zostały zastąpione przez biura handlowe. Dzisiaj Republika Chińska uznawana jest jedynie przez kilkanaście państw na świecie. W Europie jest to tylko Watykan. Jako że sytuacja jest dosyć skomplikowana, to może najlepiej będzie, jeżeli powiem, jak to wszystko widzą obie strony. Otóż na początku lat 90. doszło w końcu do spotkania polityków z kontynentu i z Tajwanu. Wyniki tych rozmów określa się mianem konsensusu. Ustalono, że Chiny są jedne, tylko inaczej rozumiane. Innymi słowy, i część kontynentalna, i wyspa Tajwan to po prostu Chiny, czyli nie ma czegoś takiego jak jedne Chiny tu i drugie Chiny tam. Jednak inaczej rozumiane, czyli każda ze stron na swój sposób interpretuje to, co kryje się pod słowem Chiny. Z perspektywy kontynentu sprawa jest bardzo prosta. Przedstawicielem jednych Chin jest Chińska Republika Ludowa. Natomiast z perspektywy Tajwanu interpretacja jest nieco inna. Przedstawicielem jednych Chin jest Republika Chińska. Ale to jeszcze nie koniec. Jako że na Tajwanie funkcjonuje demokracja, jest jeszcze drugie tajwańskie podejście do tej sprawy, które mówi, że Chiny i Tajwan to już po tylu latach po prostu co innego. I o ile na kontynencie podejście jest stałe, o tyle na Tajwanie kierunek działań zależy od tego, która siła wygra wybory. Krótko mówiąc, bardzo skomplikowana sytuacja polityczna. Co ciekawe, kontakt czy pewną współpracę z Chińską Republiką Ludową postuluje środowisko Kuomintangu. Z biegiem lat doszli do wniosku, że z tym powrotem na kontynent może być pewien problem, a ludowe Chiny stają się potęgą gospodarczą i trzeba się jakoś w tym świecie odnaleźć. Drugie podejście reprezentuje Demokratyczna Partia Postępowa, która odrzuca politykę jednych Chin, nie chce zjednoczenia z kontynentem i dąży do niepodległości. Wśród samych mieszkańców dominują nastroje utrzymania aktualnej sytuacji, czy może bardziej niepodejmowania radykalnych kroków. Sondaże pokazują, że zdecydowane rozwiązania takie jak natychmiastowe zjednoczenie z kontynentem lub zadeklarowanie niepodległości nie znajdują szerokiego poparcia. Większość uważa, że nie trzeba niczego deklarować i mieszać w tym wszystkim, ponieważ Republika Chińska jest już niepodległa. Tymczasem w Pekinie nikt nie chce słyszeć o czymś takim jak niepodległość Tajwanu. Władze na kontynencie ostrzegają, że jeżeli Tajwan ogłosi niepodległość, to Chińska Republika Ludowa może zdecydować się na interwencję zbrojną. Jednym z celów, jaki stawia przed sobą partia komunistyczna, jest zjednoczenie narodu. Przyszłość pięknej wyspy stoi pod wieloma znakami zapytania.